Coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce. Witajcie na kanale Prawda.pl. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału oraz do podzielenia się filmem i kanałem na YouTubie ze znajomymi i obejrzenia ponad 230 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest, i przechodzimy do tematu. Na początku kilka zdarzeń z Polski. W połowie lutego 2020 roku orkan Sabina w Europie Zachodniej zwany Ciara, ten sam, który przyniósł do Warszawy wiosenną burzę piorunami, uderzył w Europę Zachodnią z prędkością dochodzącą nawet do 200 km na godzinę, powodując liczne straty i zniszczenia, głównie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także w Niemczech i we Francji. W wymienionych krajach odnotowano masowe loty i wstrzymywano połączenia kolejowe. W Polsce orkan spowodował m.in. śmierć 2 osób w Bukowinie Tatrzańskiej na terenie stacji tatrzańskiej. Zostały przygniecione dachem zerwanym z wypożyczalni nart. Kilka innych osób zostało tam rannych. Stanęły pociągi na kilku liniach w Pomorzu, Wybrzeżu. Wstrzymano loty z Warszawy, Wrocławia i Krakowa. W wyższych partiach gór, Tatry, Karkonosze, porywy wiatru przekraczały 150 km na godzinę. Na Śnieżce odnotowano nawet wartość 184 km na godzinę. Definicja orkanu nie jest w pełni ustalona. Kiedyś orkanami nazywano najprostsze wichury. Obecnie przyjmuje się, że średnia 10-minutowa prędkość wiatru w takim niżowym nie powinna przekraczać 120 km na godzinę. To jest próg, od którego w strefie tropikalnej sztormy przybierają pierwszą kategorię w skali, czyli stają się huraganami. Najsilniejszy wiatr w Polsce odnotowano 20 lipca 1931 roku w Lublinie. Nad miastem przetoczyła się wówczas trąba powietrzna, która w skali Fiuta osiągnęła kategorię F4, ponieważ wiatr najprawdopodobniej osiągał przez to 335 km na godzinę. Z rozległymi niżami oprócz silnych wiatrów związane są opady rekordowe i w 2010, kiedy w ciągu roku w Tatrach spadło blisko 3000 mm deszczu, a w ciągu jednej doby w Tatrach i Beskidach potrafiło spaść nawet 300 mm. Jedna wielogodzinna stacjonarna burza może przynieść nawet ponad 100 mm deszczu. Nie trudno sobie wyobrazić, jak takie ulewy się kończą. Nawałnice w Polsce z 11-12 sierpnia 2017 roku spowodowały śmierć 6 osób, a liczba rannych w skali kraju wyniosła 62 osoby, w tym 23 strażaków. Nie tylko przyniosły ogromne opady. Podczas burzy prędkość wiatru w porywach osiągnęła 120 km na godzinę, a miejscami przekraczała nawet 150 km na godzinę. Ogółem szacowane straty, które powstały w trakcie tych 2 dni tylko w zniszczonych budynkach, to ponad 250 milionów złotych. W całej Polsce zniszczonych zostało wówczas 72 000 hektara upraw. Tutaj macie mapkę największej prędkości wiatru w Polsce w latach 1982-2017. Na chwilę jeszcze udamy się za granicę, ponieważ chyba każdy z Was pamięta, że pół roku temu w lipcu miały miejsce poważne powodzie w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. No jak widzicie, ten widok nie wygląda zbyt zachęcająco. Liczba ofiar śmiertelnych burzy w Nandenii, Palatynie i Nandenii Północnej Westfalii wzrosły w czwartek w południe do co najmniej 103, jak podała policja. W NRW zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nandenii, Palatynie co najmniej 60 osób. Tak jak właśnie widzicie, jak pokazało WP, jak była ta powódź w Holandii. Dlaczego to mówię? Po to, że jak tak dalej pójdzie, to nie daj Boże, może to niestety takie coś się zdarzyć w Polsce, głównie w krainach przymorskich. Niestety dużo osób straciło dorobek swojego życia, jednak w Polsce wiadomo, że trochę mniej osób, ale też straciło niestety dorobek własnego życia poprzez nawałnice. No dobrze, ale wracamy do Polski. Szkwały. Szkwał to krótkotrwały, ale gwałtowny wiatr osiągający bardzo dużą prędkość. Powstaje wtedy, gdy stykające się masy powietrza znacznie różnią się temperaturą. Wieje najczęściej w sąsiedztwie chmur burzowych, jeden z wyjątków jest biały szkwał. Jest on również gwałtowny, ale nie zapowiadają go chmury burzowe. Przychodzi z pogodnego nieba i stanowi zwykle zaskoczenie. Jego nazwa nawiązuje do grzyw fal, które pojawiają się w wodzie mimo pogodnego nieba. To one mogą ostrzec żeglarzy przed zbliżającym się uderzeniem gwałtownego wiatru.
Czasem są niewielkie, ale czasem ich zasięg obejmuje nawet całe pojezierza, tak jak 21 sierpnia 2007 roku. Tego dnia pojawiła się silna wielokomórkowa burza nad Mazurami, związana z frontem szkwałowym, w czasie której zmierzono największą prędkość wiatru w Mikołajkach 35 metrów na sekundę, czyli 126 km na godzinę. Biały szkwał na jeziorach mazurskich zabił aż 12 osób. Wiatr przewrócił ponad 40 łodzi żaglówek, fale na jeziorach sięgnęły 3 metrów. Po nawałnicy z wody wyłowiono 70 osób. Skrajnie niska wilgotność powietrza, ekstremalne temperatury powietrza. Podczas fal upałów wilgotność względna powietrza spada w Polsce poniżej 30%. Zdarzyło się jednak, że powietrze było niezbyt suche. 30 października 2005 roku na szczycie Kasprowego Wierchu odnotowano wilgotność względną na poziomie zaledwie 3%. Było to spowodowane wiatrem halnym, który zawsze ogrzewa powietrze i obniża jego wilgotność. Dla porównania wilgotność pieprzu wynosi od 6 do 9%. Ewenementem jest jednak spadek wilgotności powietrza poniżej średniej, tam gdzie zawsze ona powinna być wyższa. Na przykład w Olsztynie, który jest położony nad 16 jeziorami, w lipcu 1992 roku wilgotność spadła do 13%. Taki spadek wilgotności powietrza może zaistnieć, gdy napływa do nas powietrze zwrotnikowo-kontynentalnego. Jest wtedy słonecznie i upalnie, przynajmniej przez kilka dni z rzędu. W takich warunkach notowane są również maksymalne temperatury powietrza. W lipcu 1994 roku w Słubicach przy granicy z Niemcami odnotowano prawie plus 40 stopni w cieniu. W historii pomiarów najbardziej upalnym dniem okazał się 29 lipca 1921 roku. Jak chodzi o te plus 40 stopni, to taka temperatura panuje przeważnie latem w Dubaju. A jak wiecie, to jest blisko równika, więc ta temperatura była trochę, mówiąc, nienormalna. Tego dnia padł rekord ciepła w Polsce. Jest to także jedyny dzień, w którym polskie stacje notowały wartości równe przekraczające 140 stopni, czyli temperatury, która występuje w Dubaju. Bardzo silne mrozy nawiedziły Polskę w 1929 roku. Na początku lutego przyniosły rekordy zimna. 11 lutego odnotowano minus 40,1 stopni w Siankach i minus 40,4 w Olkuszu i na końcu minus 40,6 w Żywcu, które zostały pobite po 11 latach. W 1940 11 stycznia w Siedlcach na Mazowszu zanotowano minus 47 stopni. Wtedy napływały mroźne polarno-kontynentalne masy powietrza z nad Azji. A my teraz narzekamy na minus 5, minus 10 stopni. Chociaż i tak jest bardzo zimno. Ale w porównaniu to po prostu temperatura jak na Syberii. Czyli w Polsce była i Syberia, i był Dubaj. Oczywiście w cudzysłowie, bo Syberia ani Dubaj nigdy nie należał do Polski, ale w sensie, że była taka temperatura. Tutaj macie mapkę rekordowych upałów w Polsce. Jak widzicie, najwięcej we Wrocławiu. Jak widzicie, głównie zachód Europy, ale także i środek, bo województwo łódzkie znajduje się mniej więcej na środku Polski. I teraz rekordowe zimna, czyli najwięcej oczywiście na wschodzie, ale także środek i południa, ale też pojedyncze województwa, część województw zachodu, jak widzicie. Opady śniegu. Ostatnie zimy były raczej ciepłe i z małą ilością śniegu. Przyzwyczajamy się do oglądania śniegu tylko w górach. Na Kasprowym Wierchu śniegu spada dużo i zalega on czasem przez ponad 6 miesięcy. W 1995 roku leżała tam rekordowa warstwa śniegu, ponad 3,5 metra. Na niżu polskim rekordowe zapasy występowały na Suwalszczyźnie od 2 do 3 metrów. Takie były w lutym 1979 roku przy ogólnej grubości pokrywy śnieżnej wynoszącej 84 cm. Tutaj jak widzicie o śnieg to maksymalna grubość pokrywy śnieżnej. Jak widzicie, nawet 355 cm na Kasprowym Wierchu. Niewyobrażalna suma grubości śniegu. Czyli 3,5 metra, czyli by po prostu człowieka zakryło na Kasprowym. Dane oczywiście z gov.pl, a to jest Kasprowy Wierch, to co teraz widzicie. Tylko czym się różnią upały od zimna, od deszczów, oprócz temperatury i odczuwania? Nie tylko wpływają na nasze samopoczucie, na rolnictwo, ale o ile upały da się zwalczać i sprawić, aby deszcz
po prostu padał. Natomiast to w drugą stronę też się da, ale już nie jest to takie pewne. A o czym mówię, jakim cudem można wywołać sztuczny deszcz? Poprzez tak jakby zasiewanie chmur, czyli wytwarzanie opadów odbywa się za pomocą dronów. Maszyny po dotarciu do chmur generują napięcie elektryczne, które zaburza równowagę ładunku elektrycznego w chmurach, co wywołuje deszcz. Smutne jest niestety to, że te ekstremalne warunki pogodowe będą występować coraz częściej. Chociaż miejmy nadzieję, że się to zmieni i niestety Polski to też może dosięgnąć zarówno suszę, jak i powodzie, a głównie suszę i powodzie, ale także i rzadziej zimno i śnieg. Zachęcam do subskrypcji i polecenia filmu znajomemu i do zobaczenia. Cześć!